Witam serdecznie i zapraszam na dość nietypowy, bo nieczęsto zdarza się okazja, by móc coś takiego nagrać, ale na pewno bardzo ciekawy odcinek, przynajmniej dla wszystkich mających tak jak my hopla na punkcie dwóch kółek. Tym razem sprawdzimy, a właściwie to zmierzymy, realistyczne przyspieszenia motocykli i dwóch innych pojazdów dwukołowych prosto ze stajni BMW. Próbował pan kiedyś na szlifierce kątowej jeździć? Tak, kapcia palę. Tworząc własny mały ranking, który da nam na pewno mnóstwo ciekawych informacji oraz umożliwi wyciągnięcie ogólnych wniosków co do przyspieszania motocyklami od 0 do 100 km na godzinę. Dużo się o tym od zawsze mówi, każdy ma jakąś opinię i własne wyobrażenia, ale ciężko o jakiekolwiek materiały na ten temat, szczególnie z wiarygodnymi wynikami. Także sprawdźmy, ile to jest szybko, ile to jest wolno, jakie są różnice między przeróżnymi pojemnościami i typami motocykli oraz co jest w ogóle możliwe do osiągnięcia całkowicie fabrycznym motocyklem w zwykłych, codziennych warunkach. Zapraszam serdecznie. Przede wszystkim ogromne podziękowania dla partnera tego odcinka, czyli salonu BMW Premium Arena z Łodzi, którzy niebawem, bo już w sobotę 13 lipca, zapraszają Was na Aleję Włókniarzy 48 na oficjalne otwarcie nowego, największego salonu motocykli BMW w Polsce. To właśnie tam będziecie mogli obejrzeć wszystkie najnowsze modele motocykli BMW na żywo i zarezerwować jazdę testową, by poznać je jeszcze bliżej. Co więcej, w programie czekać na Was będzie m.in. tor zręcznościowy, gość specjalny Przemysław Saleta, poczęstunki oraz pokaz jedynego w swoim rodzaju motocykla BMW R18 przygotowanego w porozumieniu z CD Projekt Red, twórcami gry Wiedźmin 3, czyli Projekt Płotka. Motocykl ten posiada wiele detali i smaczków, które zdecydowanie najlepiej zobaczyć z bliska i na własne oczy. Powstawanie nowego salonu obserwowałem już od początku roku i mimo iż efekt końcowy zobaczę dopiero razem z Wami, to już widzę, że zapowiada się nowe, wyjątkowe miejsce na motocyklowej mapie Łodzi. Przy okazji tego filmu mamy także dla Was kilka oryginalnych fantów BMW Motorrad. By wziąć udział w ich rozdaniu, wystarczy być subskrybentem tego kanału, zostawić łapę w górę i dodać komentarz, czy i jakie filmy z motocyklami BMW w roli głównej chcielibyście jeszcze w moim wykonaniu zobaczyć. Warunki i zasady tego testu są bardzo proste. Po pierwsze, by wyniki miały coś wspólnego z rzeczywistością, używamy specjalnych zewnętrznych urządzeń do precyzyjnych pomiarów satelitarnych, obsługiwanych za pośrednictwem aplikacji na telefonie. Pomiary odbywają się na płaskiej drodze. Odchył od poziomu, by pomiar nie był odrzucony przez urządzenie, może wynosić maksymalnie około 1 stopnia. Nie ma więc możliwości, że przyspieszenia będą mierzone z górki lub pod górkę. Motocykle nie są w żaden sposób przygotowane pod robienie lepszego czasu przyspieszenia. Są w specyfikacji fabrycznej, bez żadnych zmian czy modyfikacji, na fabrycznych oponach zakładanych do nich przez producenta, z normalnym drogowym ciśnieniem i na zwykłym paliwie 95 oktanów. Nawierzchnia, na której sprawdzane były przyspieszenia, również nie była w żaden sposób przygotowywana. Zadbaliśmy oczywiście, by próby były na jednakowej, w miarę czystej nawierzchni, a nie zapiaszczonej czy mokrej. Do każdego motocykla zobaczycie nasze dwa najlepsze wyniki. W tabeli uwzględniamy natomiast już tylko ten jeden, niższy czas. Nie chodzi tu oczywiście o robienie światowych rekordów. Możemy się chyba wszyscy jednogłośnie zgodzić, że przy wadze w ciuchach wynoszące około 110 kg nie jestem dobrym kandydatem do takich rzeczy. Szymon waży nieco mniej, ale też nie na tyle, by miał jakieś wielkie fory. Jeśli jesteście znacznie lżejsi, możecie śmiało liczyć na nieco lepsze wyniki niż nasze, szczególnie na mniejszych pojemnościach. Na osiągnięty czas może mieć także wpływ spora ilość innych czynników, np. temperatura otoczenia, ciśnienie, wysokość nad poziomem morza, jakość paliwa itd. Tutaj się tymi rzeczami nie przejmujemy. Nam chodzi wyłącznie o sprawdzenie mniej więcej, na jakiego rzędu realne przyspieszenia może liczyć każdy z nas na co dzień, na fabrycznym sprzęcie i w zwykłych warunkach, nie na mocno zmodyfikowanej maszynie, na specjalnej nawierzchni i w ściśle kontrolowanym otoczeniu. Zobaczmy w takim razie, jak przyspieszają przeróżne motocykle w kolejności według mocy maksymalnej deklarowanej przez producenta. Zaczynamy od elektrycznych wynalazków przyszłości, które mimo iż technicznie motocyklami nie są, i tak chciałem sprawdzić z czystej ciekawości. Są to elektryczne skutery CE04, jeden o pełnej mocy na kategorię A i drugi o mocy zmniejszonej, którym można jeździć na kategorię B, czyli jak na jednośladach o pojemności 125 cm3. Pierwszy sprawdzimy ten zablokowany. Jego moc znamionowa podawana na stronie producenta to 11 kW, czyli 15 koni mechanicznych, natomiast maksymalna moc wyjściowa podana jest jako 23 kW, czyli 31 koni. Maksymalny moment obrotowy podają 62 Nm przy wartości 1500 obrotów dla obu wersji skutera. Oba kredensiki ważą również po solidne 231 kg.
Najlepszy wynik, jaki udało mi się osiągnąć przy poskładaniu się jak origami, to 8,6 sekundy. Filozofii na tym sprzęcie nie ma żadnej, po prostu odkręcasz manetkę od razu do oporu i czekasz, bo komputer, którego nie da się wyłączyć, robi wszystko za ciebie. Każdy wynik wychodzi niemal identyczny, kierowca nie ma tu za wiele do gadania. Szymonowi udało się finalnie pobić mój czas o 0,11 sekundy i to był najlepszy wynik, jaki byliśmy w stanie osiągnąć na tej zblokowanej wersji. Wynik 8,49 trafia jako pierwszy do naszej tabeli. Teraz przeskakujemy na mocniejszego bliźniaka bez blokady, newtony i waga bez zmian, natomiast maksymalna moc wyjściowa podbita na 31 kW, czyli 42 konie. Najlepszy czas Szymona na odblokowanej wersji to 7,7 sekundy, czyli różnica między tymi dwoma skuterami jest nie tylko na papierze. Wymagało to nie lada gimnastyki i wysiłku, ale było warto. Udało się zrewanżować i zmieść z planszy rekord Szymona, który został pokonany o kolosalne 0,14 sekundy. Odblokowane CE04 zdobywa wynik 7,56. Jedna rzecz, którą da się odczuć, to że do około 50 km na godzinę skuterki przyspieszają znacznie chętniej niż w zakresie 50-100. Tak to jest widocznie jakoś poustawiane. A i jeszcze jedna rzecz, żeby Was nie wprowadzała w błąd. Skutery są oklejone odwrotnie. Ten odblokowany ma napisy o kategorii B, a ten zablokowany ich nie ma. Honoru spalinówek bronić będzie takie oto maleństwo, czyli G310 GS o pojemności 313 cm3, z której uzyskano 34 konie mechaniczne oraz moment obrotowy wynoszący 28 Nm. W porównaniu do pojazdów Jetsonów jest więc sporo słabszy, ale za to dużo lżejszy, bo gotowy do jazdy waży 175 kg. Właśnie jedna ważna rzecz, wszystkie wagi motocykli w tym filmie to wartości już uwzględniające płyny eksploatacyjne, w tym ważkę zalaną niemal pod sam korek. Zobaczmy, jak poradzi sobie najmniejszy silnik spalinowy w ofercie BMW. Starałem się jak mogłem, żeby zejść w okolice 7,5-7,6. Niestety nie było opcji, by to maleństwo dało radę mnie uciągnąć do setki szybciej niż 7,75 sekundy. Szymon zmiażdżył mój wynik o 18 setnych. Oczywiście miałem przygotowaną listę doskonałych wymówek na tę okazję. Ja więcej surówki zjadłem. Mały GS nie pobił co prawda odblokowanego elektryka CE04, ale robiąc 7,57 brakło mu dosłownie 1/100 sekundy do jego czasu, więc zasadniczo możemy mówić o remisie. Świadczy to o nim bardzo dobrze, zwłaszcza gdyby porównać ich cenę 310 29 000, CE04 60. Nie wspominając już nawet ile frajdy daje jazda pełnym piecem i zmiany biegów na małych benzynkach. Jako że w ofercie BMW nie ma żadnych 500, 600 ani 700, mamy teraz ogromny przeskok w pojemności od razu na 895 cm3 i już 87 koni, bo mowa o modelu F800 GS. Silnik w tym modelu generuje 91 Nm momentu, a masa tego motocykla na mokro to 227 kg. Od tego momentu zaczyna się już lepsza zabawa, bo o ile przy małych pojemnościach wystarczy dać pełną łychę niemal od zera, o tyle w motocyklach z większą mocą potrzeba zdecydowanie więcej finezji i wyczucia, by wystartować jak najmocniej, ale jednocześnie nie pozwolić na zbyt duże uniesienie przedniego koła. Jeśli wystartujemy za chytrze, motocykl poleci nam do góry i oczywiście możemy się dobrze bawić, ale nigdy nie zrobimy dobrego czasu. W każdym razie sprawdźmy, czy w parze z takim przeskokiem pojemności i mocy idą także wyniki. Jak widać, jak najbardziej idą. Czas od razu skrócony o ponad połowę w stosunku do 310. Moja najlepsza próba na tym motocyklu to 3,73. Szymon łoi mój czas o 600 sekundy, ale jednak F800 GS robi stówkę w 3,67 sekundy i z chwilowego braku konkurencji ląduje na pierwszym miejscu.
Jako że kolejność motocykli mamy ułożoną po ilości koni mechanicznych, w tej chwili w tabelkę wlatuje nam R18, który ma ich 91. Wspomnę tylko, że R18 posiada największy produkowany przez BMW silnik motocyklowy. Jego pojemność to jedyne 1802 cm3, z czego generuje prawie 160 Nm momentu, nisko w obrotach, bo przy 3000. Jest to drugi najcięższy motocykl w tym zestawieniu. Masa maszyny gotowej do jazdy to 345 kg. Jak na pewno większość z Was już wydedukowała z proporcji i parametrów tego nietuzinkowego motocykla, podnoszenie przedniego koła nie będzie tutaj problemem. Trakcja na tylnym kole za to z pewnością już tak. Najlepsza próba Szymona dała wynik 4,89 sekundy. Po wstępnym wyczuciu miejsca w obrotach, w którym w miarę przyspieszamy, ale nie tracimy jeszcze mocno trakcji, udało mi się poprawić wynik Szymona o 0,16 sekundy. Nie jest to na tej oponie proste, ponieważ jeśli zrobimy to zbyt zachowawczo, uzyskamy po prostu marny czas, ale jeśli tylko przesadzimy, tył zamiast nas efektywnie odpychać, łapie od razu uślizg. Włączenie kontroli trakcji oczywiście nic nie daje, agresywnie odcina gaz na starcie i daje znacznie gorsze rezultaty niż próby w pełni manualne. Mocniejsze rozgrzanie opony również nie przyniosło lepszych rezultatów. Nie chcieliśmy spuszczać ciśnienia do bardzo niskich wartości, bo nie o to w tym teście chodzi i warunki mają być identyczne dla wszystkich modeli. Niestety wychodzi na to, że tylna opona jest czynnikiem ograniczającym uzyskanie lepszego czasu. Jest to drogowa 180, rozmiar taki jak w nakedach segmentu 700, a tutaj na pewno sprawdziłoby się coś znacznie szerszego i oferującego lepszą przyczepność. Wiadomo, że jak ktoś nie umie pływać, to mówi, że woda za rzadka, ale na tej oponie nie jesteśmy w stanie wykorzystać potencjału tego silnika, bo na pewno da się zrobić tym motocyklem znacznie lepszy czas od 0 do setki. Teraz przed nami mała ciekawostka, 3 różne motocykle z identycznym silnikiem i mocą. Na logikę możemy więc chyba obstawiać, że im dany model lżejszy, tym zrobi lepszy czas. BMW F900 GS Adventure, silnik 895 cm3, 105 koni, 93 N momentu i największa masa z całej trójki maszyn z tym samym silnikiem, bo aż 246 kg. Trzeba zaznaczyć, że ta wersja ma w standardzie sporo dodatków, jak m.in. gmole, stelaże i lampy, które się również do tej wagi mocno dokładają. Motocykl sprawia wrażenie bardzo masywnego, swoimi gabarytami i masą przebija GS-a 1300. Najlepszy czas, jaki udało mi się uzyskać na tym motocyklu, to 3,71. Szymon wyrobił się w 0,03 sekundy szybciej, osiągając 3,68, co wystarczyłoby niemal zrównać się z 19 kg lżejszym, ale 18 koni słabszym F800 GS. Ważący ćwierć tony Adventure ląduje na razie na drugim miejscu. Teraz jeden z 3 motocykli BMW, które przypadły mi do gustu, czyli nowy F900 GS. Pojemność, moc i moment bez zmian od poprzednika, waga natomiast mocno w dół na 219 kg. Bardzo fajnie się tym gania zarówno po drogach, jak i po zbyrach, czyli całkiem w moją alejkę. Zgrabniejszy, bardziej zwrotny i żwawy niż dociążony model Adventure. Szymon wywalczył już całkiem niezły czas jak na turystyka, bo 3 sekundy 55 setnych. Ja na tym motocyklu byłem nieco bardziej wjeżdżony, bo cały poprzedni dzień spędziłem w jego siodle, także zobaczmy, czy uda mi się to pobić. Wynik Szymona udało mi się poprawić jeszcze o 1/10 sekundy i z czasem 3,45 F900 GS wjeżdża na pierwsze miejsce do tabeli. Wynik poniżej 3,5 sekundy dla wysokiego turystyka w zwykłych, codziennych warunkach jest już według mnie bardzo dobrym rezultatem. Ostatni z trójki dzielącej ten sam silnik o tych samych osiągach co poprzednicy, ale tym razem upakowany w kompaktowego golasa, czyli model F900R. Waga poszła jeszcze w dół i stanęła na 211 kg przy pełnym baku paliwa. Sprawdźmy, co uda się wycisnąć z tego silnika zamkniętego w mniejszej i jeszcze lżejszej formie. Obowiązkowa naklejka Sport jest, także możemy być dobrej myśli. R-ka z Szymonem na pokładzie pobiła czas GS-a 900, co zasadniczo zgadzałoby się z naszymi oczekiwaniami. Szymon wykręcił 3,42.
Zwycięstwo na tym motocyklu wyrwałem mu dosłownie z przełyku, robiąc czas 3,41, czyli 1/100 sekundy szybciej. Tak jak podejrzewaliśmy, najlżejsza RK robi najlepszy czas z całej trójki motocykli na tym samym silniku 895 i jednocześnie ląduje na pierwszym miejscu tabeli. 900 GS wypadł do setki niewiele gorzej, podzielą go od RK jedynie 0,04 sekundy. W kolejności według mocy następny czeka R1290. Pojemność 1170 cm3, 109 koni i 115 N przy wadze 220 kg, czyli teoretycznie może nam trochę w rankingu namieszać. Najlepszy czas, jaki udało mi się zmajstrować podczas kilku prób, to 3,41. Szymon dał radę poprawić ten wynik o kolejne 0,07 sekundy, robiąc czas 3,34 i tym samym lokując R12 na szczycie rankingu. Teraz przeskakujemy już z mocą ze 109 na 145 koni w motocyklu R1300 GS. Pojemność jak w nazwie, czyli 1300 cm3, do kompletu solidny moment obrotowy 149 Nm i waga 237 kg. Najlepsza próba Szymona dała rezultat w postaci 3,5 sekundy, co plasowałoby nowego GS-a na pozycji 4 pomiędzy GS-em 900 a 800. Motocykl jest mega zrywny, bez większego wysiłku z samego dołu wstaje na koło i to z kilku pierwszych biegów, za co od razu można go bardzo polubić. Powoduje to jednak pewne problemy z uzyskaniem dobrego czasu. Być może dlatego, że jestem już trochę przyzwyczajony do swojej perły po remapie, którą żeby szybko wystartować bez salta na plecy potrzeba wiele finezji. Udało mi się poprawić wynik Szymona o solidne 0,25 sekundy i tym samym wrzucić nowego GS-a 1300 na pierwszą pozycję rankingu. Co ciekawe, jest znacznie mniejszy, lżejszy i szybszy niż 900 w wersji Adventure. Z pomiarem na pewno pomógł też fakt, że charakterystyka i ergonomia motocykla przypadły mi po prostu do gustu. Wiecie jak to jest, że na niektórych maszynach czujecie się trochę nieswojo, rzeczy są może trochę nie w tych miejscach, gdzie byście chcieli, a czasem wsiądziecie na coś i jest niemal od razu jak w domu. Obawiałem się troszkę, że z tak mocnym dołem motocykl będzie miał sporo zgoloną górę, ale sprawdziłem i nie ma żadnego problemu z osiąganiem prędkości przelotowych znacznie większych niż z jakimi ktokolwiek jadący w podróż chciałby się przemieszczać. Znowu się rozgadałem, a to przecież nie czas na recenzję i opinię o motocyklach, wracamy do pomiarów. Przechodzimy na poziom 160 koni mechanicznych, które znajdujemy w najcięższym i największym motocyklu w ofercie BMW, czyli K1600 GTL. Pojemność 1649 cm3, 180 Nm momentu obrotowego i waga 358 kg, rozłożona na niemal 2,5 metra długości. Jak można się domyślić, problemów z podnoszeniem się motocykla żadnych nie było, natomiast przy zbyt mocnych próbach od razu gubił trakcję. Na szczęście 190 założona na tyle pozwalała już po kilku próbach wyczuć granicę i spróbować przełożyć potencjał tych wszystkich cyferek na wyniki. Najlepsza próba Szymona dała wynik 3,19 sekundy, czas już w zupełności wystarczający, by GTL wskoczył na pierwsze miejsce zaraz przed dużego GS-a. Wynik udało mi się jeszcze poprawić o kolejne 0,02 sekundy, uzyskując w najlepszej próbie czas 3,17. GTL przez swoje proporcje i rozłożenie masy niwelujące podnoszenie się przodu pozwala relatywnie łatwo wykorzystać dużą część mocy i bez wielkiego wysiłku do setki wyprzedza wszystko w dotychczasowym rankingu. Drugi po M1000R najmocniejszy golas w ofercie BMW, czyli S1000R. Silnik o pojemności 999 cm3, generujący 165 koni i 114 Nm momentu przy wadze 199 kg. To jest o 159 kg mniej niż GTL. Niestety, mimo wielu prób, przeniesienia całego możliwego ciężaru ciała naprzód i nawet dodatkowego sprawdzenia wszystkich sztuczek, jakie oferują zaawansowane opcje kontroli trakcji w tym motocyklu, nie jesteśmy w stanie przeskoczyć praw fizyki. Tak lekki motocykl, dodatkowo o krótkim rozstawie osi, nie jest w stanie spożytkować całej dostępnej w tak dużej ilości mocy i utrzymać przedniego koła na ziemi. Czas 3,36 oczywiście nie jest złym wynikiem w porównaniu z resztą maszyn, ale pozostaje pewien niedosyt, kiedy nie można osiągnąć lepszego rezultatu nie z braku mocy, tylko z braku możliwości jej wykorzystania w większym stopniu. Najlepszy czas możemy zrobić operując gazem na granicy kontaktu przedniej opony z asfaltem. Odrobinę za dużo i lecimy do góry, tracąc szansę na lepszy wynik.
Szymon odwdzięczył się za to, że pokonałem go 1/100 sekundy na F900R i zrobił tutaj dokładnie to samo. S1000R z czasem 3:35 ląduje na 4. miejscu w rankingu, pokonując Golasa 900R i praktycznie zrównując się z R12. Teraz już najmocniejszy motocykl w tym zestawieniu, S1000XR o pojemności 999 cm3, mający 170 koni mechanicznych, 114 Nm momentu obrotowego i ważący 227 kg. Niestety nie mieliśmy możliwości sprawdzenia nowego 210-konnego S1000RR, ani żadnego ze specjalnych modeli serii M, ponieważ nie były one dostępne u dystrybutora. Być może kiedyś będzie ku temu okazja, ale jak zauważyliśmy, to nie deficyt koni stanowi problem przy próbie jak najszybszego przyspieszania tymi motocyklami, więc ich dokładanie zapewne niewiele tu pomoże. Niezależnie od wyniku przyspieszenia, S1000XR to jeden z najfajniejszych motocykli asfaltowych, na jakich jeździłem. Fakt, że żeby się nim naprawdę cieszyć, potrzeba dobrej nawierzchni, nie dziurawych i popękanych dróg, ale jeśli ktoś szuka nieco wygodniejszej alternatywy dla sportowego Golasa, która nie będzie ustępowała osiągami i dodatkowo zamieni wielogodzinne przeloty autostradami z mordęgi na czynność bez większego problemu wykonalną, to XR-ka jest dobrym pomysłem. Próbowałem przeróżnych sposobów, koniec końcem mój najlepszy wynik ze wszystkich startów XR-ką to 3:33. Szymon w swojej najlepszej próbie poprawił jeszcze ten wynik o 0,07 sekundy, robiąc 3:26 i lokując finalnie XR-kę na 3. miejscu, z tym, że do 2. miejsca zabrakło jej zaledwie 0,01 sekundy. Mimo wagi wyższej o niemal 30 kg od S1000R, zrobiła od niej lepszy czas, ponieważ cięższy przód było nieco łatwiej utrzymać przy ziemi podczas gwałtownego startu i mocnego przyspieszania. Przede wszystkim podziękowania dla BMW Premium Arena. Niezmiernie cieszy fakt, że są jeszcze firmy, a przede wszystkim to ludzie chętni do udziału w ciekawszych tematach niż tylko czytanie o motocyklach z kartki. Jeśli interesują Was BM-ki, to koniecznie złóżcie im wizytę, bo sami również możecie u nich przetestować wybrane maszyny. Za moment kończą nowy salon z największą ekspozycją motocykli BMW w Polsce, także będzie z czego wybierać. Dajcie znać, czy macie jakieś inne pomysły, które chcielibyście, żebyśmy wspólnymi siłami zrealizowali. Może jakaś wyprawa offroad malutkim G310 GS kontra na przykład Afryka Szymona, albo trasa którymiś modelami z dołączeniem szczegółowej opinii na koniec filmu, a może porównanie jakichś konkretnych modeli. Nie ukrywam, że bardzo chętnie sprawdziłbym również przyspieszenia tych motocykli w pełnym zakresie prędkości, bo tam by dopiero powychodziły spore różnice, ale taką imprezę trzeba by było już przenieść na płytę jakiegoś nieczynnego lotniska lub tor z bardzo długą prostą, ponieważ nie widziałem jeszcze nigdzie tak długiego odcinka asfaltu wyłączonego z ruchu. Wracając do podsumowania wyników i doświadczeń ze wszystkich szybkich startów, jakie mamy za sobą, przede wszystkim, tak jak zawsze podejrzewaliśmy, od pewnej wartości to nie konie i moment obrotowy są głównym czynnikiem ograniczającym możliwy do uzyskania czas. W wyniku R18 nie bierzemy pod uwagę ze względu na oponę, ale zobaczcie, że gdy tylko wskoczyliśmy na poziom około 90 koni mechanicznych i złapaliśmy wynik z trójką z przodu, dalej mogliśmy poprawiać już tylko 0,1 sekund. Różnica między najlepszym wynikiem 160-konnego GTL-a, a najsłabszym 87-konnym F800 GS to pół sekundy. Takie wartości na torze lub zawodach mają ogromne znaczenie, ale podczas codziennej jazdy czy wygupów z kolegami zapewne zdecydowanie ważniejsze okażą się umiejętności, opona oraz warunki, w jakich będziemy chcieli jak najszybciej wystartować. Najszybszym motocyklem do setki nie bez powodu okazał się GTL, który nie dość, że robi najlepszy czas, to jeszcze osiąga go najłatwiej ze wszystkich motocykli. Rozstaw osi, masa i stabilność robią swoje. Lekkie maszyny o dużej mocy nie są w stanie tak dobrze wystartować bez odlatywania na orbitę. Nie dziwne, że motocykle do drag racingu, gdzie jak najszybszy start odgrywa kluczową rolę, mają m.in. tak mocno wydłużone wahacze. Oczywiście, gdybyśmy sprawdzali czasy np. 0,200, to najprawdopodobniej GTL nie zdobyłby już pierwszego miejsca, a duży GS drugiego. Dlaczego kupiliśmy urządzenia pomiarowe, a nie mierzyliśmy czasu z obrazu licznika motocykla zarejestrowanego na kamerze? W ogromnym skrócie, ponieważ taki pomiar jest nic nie warty. Mierniki też oczywiście nie mają żadnej homologacji i mogą nie pokrywać się w 100% rzeczywistością, ale przynajmniej gwarantują sprawiedliwe i miarodajne porównanie między różnymi motocyklami. Przy gwałtownych przyspieszeniach występują czasem nawet bardzo duże przekłamania wskazań liczników motocyklowych i to różne w różnych modelach u wszystkich producentów. Zobaczcie chociażby na XR-ce, jakie to są różnice. Wskazanie licznika motocykla to już 92 km na godzinę, gdy nasza prędkość to 78, a gdybyśmy skończyli pomiar na licznikowej stówce i podawali to jako wynik, to w rzeczywistości nawet nie rozpędzilibyśmy się do
stówki, bo zmierzylibyśmy jej prędkość do 87 km na godzinę. Tak jest we wszystkich motocyklach, które kiedykolwiek mierzyliśmy, niezależnie od marki. Dla mnie było to bardzo ciekawe doświadczenie, które od dawna chciałem zrealizować. Troszkę szkoda, że nie było żadnych 500, 600 i 700, by uzupełnić środek stawki, ale nie można mieć wszystkiego i tak było super. Mam nadzieję, że wnioski z testu będą przydatne również dla Was i rozwieją wątpliwości oraz błędne wyobrażenia co do realistycznych przyspieszeń możliwych do osiągnięcia na dwóch kółkach w zwykłych, codziennych warunkach. Jak zawsze wielkie dzięki za oglądanie i do zobaczyska niebawem. Better to have a short life that is full of what you like doing than a long life spent in a miserable way. Yo, co to jest takie czarne i szybkie? Luczyn dosiada i zamyka szybkę. Ludzie, lepiej uciekajcie z ulicy, bo z daleka słychać jak czarna perła ryczy. Wszystko zapięte, o, manetka w rękę. Prawa jazdy nie zabrali mu jeszcze na szczęście. Lepiej zapinaj pasy, chociaż tutaj ich nie ma. Polski Ghost Rider stary, to nie ściema.